Lud węgierski jest niezwykle dziki i przewyższa okrutnością wszystkie dzikie zwierzęta. Nie żyją na sposób ludzki, lecz jak bydło. Odżywiają się mianowicie surowym mięsem, piją krew i jako medycyny używają kawałków pociętych serc swych jeńców. Tak pisał kronikarz w latach 840 do 915. Choć oczywiście on sam nigdy Węgrów nawet nie widział. Tak rodziła się średniowieczna propaganda, z którą oczywiście mamy przecież do czynienia każdego naszego dnia dzisiejszego. Ale wracając do przeszłości, realny obraz Węgrów, koczowniczych Węgrów dał dopiero Gerhard z Augsburga, świadek oblężenia miasta w roku 955. Widział wojowników o wygolonych głowach i 3 warkoczach, uzbrojonych w łuki, oszczepy z chorągwiami i skórzane napierśniki. Notabene, czy takie uzbrojenie nie przypomina wam dużo późniejszych polskich husarzy? Około połowy IX wieku Węgrzy żyli w Etelkos, a gdzie znajdowała się ta ziemia? Określano ją ziemią między rzekami na terenach dzisiejszej Ukrainy. Sami koczownicy byli podzieleni na 7 plemion i rządzili się dwuwładzą. Najważniejsze tytuły były to Kende i Giuli. Od roku 862 zaczęli powoli wyruszać na zachodnią Europę, często wynajmowani przez Franków, Bizantyjczyków czy nawet Morawian, w roli sojuszników w politycznych rozgrywkach między tymi nacjami. Ich lekka jazda i konni łucznicy uchodzili za jedną z najbardziej poszukiwanych armii ówczesnej Europy. W roku 892 sojusz z królem Arnulfem skierował ich przeciwko państwu wielkomorawskiemu, a 2 lata później Bizancjum użyło ich w wojnie z Bułgarią. Atak węgierskich oddziałów na tyły władcy bułgarskiego niemal złamał całą potęgę tamtej organizacji. Zemsta jednak przyszła bardzo szybko. Gdy większość wojsk Arpada walczyła na zachodzie, Pieczyngowie skutecznie spustoszyli ich ojczyznę Etelkos. W tamtym momencie Węgrzy, nie mając już dokąd wracać do zrujnowanej i spalonej ojczyzny, ruszyli przez Karpaty. Rok 896 zapisał się w ich dziejach jako Honfoglalas. Tłumacząc to na nasz język, brzmi to zajęcie ojczyzny. 400 000 ludzi wraz z wojskami Arpada osiadło w Kotlinie Panońskiej, kiedy sama Kotlina była zamieszkiwana przez około 200 000 ludzi. Oczywiście spotkali tam wtedy słowiańskich osadników, czyli najprawdopodobniej Wielkie Morawy oraz tych, którzy kiedyś z nimi się zasymilowali, czyli potomkami samych Awarów. Oczywiście przybycie Węgrów na terytoria nie oznaczało wcale pokojowego zasiedlenia, chociaż gdzieniegdzie do takowych dochodziło, to głównie oczywiście zaczęły rozgrywać się dramaty. Doszło do rzezi, pożarów i walk, grody upadały, a wkrótce Węgrzy przejęli władzę nad całą rolniczą słowiańską ludnością. Nowa ziemia, podzielona między Wielką i Małą Nizinę oraz kraj zadunajski, stała się punktem wypadowym na Europę. Strategia nagłych najazdów, niezwykła mobilność koni i śmiercionośne łuki refleksyjne sprawiły, że przez pół wieku cała zachodnia Europa drżała przed węgierską jazdą, steroryzowana, żyjąc w strachu. Sojusz Węgrów z państwem Franków Wschodnich narodził się z desperacji. Potęga Wielkich Moraw pod wodzą Świętopełka I zdawała się w pewnym momencie dziejów nie do złamania. Jego jazda pancerna raz po raz rozbijała przecież frankijskie wojska lub co najmniej stawiała im równy opór w boju. Król Arnulf z Karyntii, późniejszy cesarz, postanowił więc sprawdzić sprzymierzeńców ze stepów i wymierzył ich łuki i ostrza przeciwko Morawianom. W roku 892 zawarto układ przypieczętowany osobliwą przysięgą na martwego chyba psa, jak pisał o tym sam biskup Teomar. I w tym momencie możecie zobaczyć, do czego zdolni byli pierwsi chrześcijanie, tylko po to, aby osiągnąć swój cel militarny, zdobyć władzę i bogactwa. Cytuję: przysięgaliśmy uroczyście na ścierwo jakiegoś psa, wilka lub innej bestii pogańskiej. Czy to nie mówi nam zbyt wiele o pierwszych chrześcijanach na terytoriach wschodnich Franków? Pierwsza wyprawa
na początku nie przyniosła zbyt wielkiego sukcesu, bo Morawianie pozamykali się w swoich grodach, a jedynym łupem padła późniejsza Bratysława, jaką znamy ją dzisiaj pod tą nazwą. Lecz los odwrócił się już 2 lata później, gdy po śmierci samego Świętopełka państwo Wielkich Moraw pogrążyło się w chaosie i bratobójczych zmaganiach. Wkrótce Węgrzy zajęli znaczne terytoria Wielkich Moraw, a Arnulf, oczarowany wręcz ich skutecznością, użył ich również w Italii. I w roku 896 ich strzały torowały mu już drogę aż do samego Rzymu. Śmierć Arnulfa w roku 899 zmieniła jednak cały obraz tego sojuszu. Liutprand z Kremony pisał, że Arnulf otworzył zapory przeciwko fali sztormowej, a Widukind obwiniał go o sprowadzenie zagłady na cały kontynent europejski. Historia znała już takie przypadki. Przecież wcześniej byli tam Awarowie wezwani przez Longobardów, którzy również w krótkim czasie obrócili się przeciwko nim. Podobnie przecież chyba jak nasi znienawidzeni Krzyżacy, których Konrad Mazowiecki sprowadził na ziemię polskie. I tak samo Węgrzy, jak tamte nacje, stali się najpierw sojusznikami, a później śmiertelnym zagrożeniem. Po śmierci Arnulfa nic nie trzymało Węgrów już w dawnych sojuszach i oczywiście koczownicy wszystkie te układy uznali za nieważne. Zaopatrzeni w bogactwa Italii, które przecież poznali podczas wypraw samego cesarza, ruszyli sami z nową ofensywą na nowe grabieże i podboje. W sierpniu roku 899 przeszli przez Alpy i spustoszyli północną Italię. Werona padła, a tamtejszy król zebrał 15 000 rycerzy, by powstrzymać tą nawałnicę. Lecz zamiast walki czekała go zagłada. Armia Berengara została kompletnie unicestwiona, a północna Italia na wiele miesięcy pogrążyła się w oceanie krwi i płomieniach sprowadzonych tutaj przez koczowników ze wschodu. Węgrzy nie znali litości. Pustoszyli Bergamo, Modenę, klasztory pełne ksiąg i skarbów, aż dotarli niemal pod Wenecję. Tam stoczyli naprawdę niezwykłą bitwę na wodzie z flotą doży Pietra Tribuna. Starcie nie przyniosło rozstrzygnięcia, ale Madziarzy, obładowani łupami i jeńcami, wrócili spokojnie do Kotliny Panońskiej, grabiąc przy okazji jeszcze po drodze Ostmark, wschodnią granicę państwa Franków. Ten sukces tylko budował ich morale. Wiedząc, że tron wschodniofrankijski objął kilkuletni zaledwie człowiek Ludwik Dziecię, Węgrzy po prostu uznali, że Europa stoi przed nimi otworem. Już w roku 900 najechali Bawarię i ponownie Ostmark, pustosząc klasztory i grody nad Dunajem. Choć Bawarzy zdołali ich raz czy 2 razy odeprzeć, a nad rzeką Fisza odnieśli zwycięstwo, to wcale nie zatrzymało to stepowych łuczników. Od tej chwili coroczne wyprawy przetaczały się przez Italię i Bawarię, a Ostmark niemal całkowicie znalazł się pod ich kontrolą. W roku 904 Bawarczycy spróbowali podstępu. Zaprosili Kurszana, jednego z najważniejszych władców węgierskich, na ucztę i tam go po prostu zamordowali wraz z całą świtą. Iście chrześcijańskie, bohaterskie podejście. Ale paradoksalnie, zamiast końca zagrożenia otworzyli tylko kolejną puszkę Pandory. Śmierć Kurszana otworzyła drogę do zmian w samej strukturze władzy koczowniczych Madziarów. I tak naprawdę zapowiadała jeszcze straszniejsze najazdy i wydarzenia, które dopiero miały nadejść. Po zamordowaniu Kurszana władzę objął Arpad. Nie był on tylko charyzmatycznym przywódcą, ale i twórcą jednowładztwa na Węgrzech, prawdziwym niemal tyranem. W jednym z przekazów pisemnych odnajdujemy relację, że już jego ojciec Almos zjednoczył 7 plemion madziarskich, ale to Arpad nadał im żelazną dyscyplinę i prawdziwą potęgę militarną. Z pomocą synów wkrótce zlikwidował on opozycję, przeorganizował armię i przygotował kraj do wielkich podbojów na terytorium zachodniej Europy. Pierwszym oczywistym celem były Wielkie Morawy. Mojmir II próbował ratować swoje państwo jeszcze z sojuszem z Bawarią, ale na próżno. Po krwawych bitwach pod Nitrą najprawdopodobniej w roku 905 i 6
Wielkie Morawy ostatecznie już upadły, a ich ziemię podzielili między siebie Czesi i koczownicy. Dzięki temu Arpad zyskał nowe szlaki wypraw przez Czechy aż po Saksonię i Turyngię, ponieważ Czesi nie mieli nic przeciwko temu, aby zagony koczowników ruszały dalej przeciwko Frankom. I jeszcze tego samego roku 906 jego łucznicy rozproszyli oddziały młodego Henryka, przyszłego króla Franków Wschodnich. Rok później doszło do rozstrzygającej próby. Pod Bratysławą w lipcu roku 907 armia bawarska Luitpolda starła się z wojskami Arpada. Węgrzy zastosowali tutaj swój stary manewr, podstęp, pozorowaną ucieczkę. Rozgrzane do walki rycerstwo frankijskie rzuciło się w pogoń, by po chwili znaleźć się pod gradobiciem węgierskich strzał. Zginął tam sam Luitpold, 19 grafów i wielu biskupów, a całe rycerstwo bawarskie niemal zostało starte na proch. Bitwa była wielkim triumfem Arpada. Frankowie w tym momencie na zawsze już utracili marzenia o Panonii, co będzie bardzo ważne w późniejszym kontekście, oczywiście dla naszych Piastów, czego jeszcze być może nie wiecie, a sami oni wtedy jeszcze się nie spodziewali. A resztki państwa wielkomorawskiego rozpłynęły się już w historii. Arpad zmarł w roku swego największego zwycięstwa, a jego potomkowie przez 4 następne stulecia kontynuowali wielką dynastię węgierską, która wprowadziła później same Węgry do kręgu wielkich państw chrześcijańskiej Europy, czyniąc ich potęgą. Ale zanim ucichły echa zwycięstwa pod Bratysławą, Madziarzy znów ruszyli do boju. Bo już rok później ich chówce przeszły przez ziemię sprzymierzonych Słowian pułapskich, uderzyły na południową Saksonię. 3 sierpnia doszło do bitwy, w której rycerstwo Turyngii i Frankonii zostało ponownie rozgromione. Rok później, po spustoszeniu Bawarii, Madziarzy docierają aż do Szwabii, lecz przy odwrocie nad rzeką Rot napotkali zasadzkę księcia Arnulfa Złego. Ten zadał im dotkliwe straty i zgładził samego wodza węgierskiego, ale nie powstrzymało to oczywiście kolejnej łupieszczej wyprawy. Bo 2 lata później wielka armia węgierska ruszyła raz jeszcze na Bawarię i Szwabię. Pod Augsburgiem doszło do 2 starć 12-22 czerwca, które zakończyły się klęską wojsk Ludwika, Dziecięcia. Rycerze walczyli bardzo dzielnie, lecz znów ulegli podstępowi pozorowanej ucieczki i morzu strzał. Jak dotąd dowiedzieliście się bardzo wiele na temat armii węgierskiej, która opustoszyła regiony zachodniej Europy. Ale dlaczego ta armia po pierwsze stała się tak potężna i co przyczyniło się do jej sukcesu? Węgierska potęga militarna opierała się na lekko zbrojnej kawalerii łuczniczej. Ich konie były niewielkie, ale niezwykle silne i wytrzymałe dzięki wypasaniu na naturalnych pastwiskach, najpierw w kraju Etelkos, a później w samej Kotlinie Panońskiej. Mogły one obyć się bez paszy ziarnistej, co bardzo ułatwiało szybkie rajdy i w praktyce wpływało na brak logistyki tej armii. Oczywiście po raz kolejny możemy tu dostrzec, moim zdaniem, podobieństwa do koni późniejszej polskiej husarii. Jednak najważniejszą bronią koczowniczych Madziarów był łuk refleksyjny. Był to łuk potężniejszy od zwykłego, pozwalający strzelać skutecznie na odległość do pół kilometra, a zasięg hipotetyczny to nawet 800 metrów. Węgierscy wojownicy potrafili oddawać salwy w zwartych formacjach, stosować manewry w półksiężycu, udawać ucieczkę i robić błyskawiczne zwroty. Ta taktyka dezorganizowała ciężką jazdę rycerską z zachodniej Europy i prowadziła do sromotnych klęsk armii w pierwszych dekadach najazdów na kontynencie. Jednak musimy tutaj zdawać sobie sprawę z czegoś jeszcze, z czegoś bardzo istotnego. Łuk refleksyjny miał jedną poważną wadę. Mała odporność na deszcz i zwiększoną wilgotność powietrza, co miało swoje znaczenie właśnie w późniejszej bitwie, dla przykładu pod Lechowym Polem. A konkretnie chodzi tu o rozklejanie się poszczególnych części takiego łuku. I dodatkowo druga rzecz, bo czy wiedzieliście o tym, że według niektórych szacunków wyprodukowanie takiego jednego łuku refleksyjnego zajmowało co najmniej 1 rok? A mówię tutaj o jego podstawowej wersji o najniższej jakości. Natomiast wyprodukowanie egzemplarzy o wyższych walorach bojowych wymagało już kilku lat, a czasami nawet do dekady.
Zatem utrata tak magicznej w pewnej sensie broni, jak pisali o niej kronikarze, z drugiej strony stanowiło ogromny minus siły bojowej całej tej węgierskiej armii. Co natomiast z drugiej strony możemy powiedzieć o samych militariach frankijskich. Siły zachodniofrankijskie i wschodniofrankijskie, później po prostu niemieckie, opierały się na kawalerii feudalnej. Była to ciężka jazda pancerna rekrutująca się z warstw arystokratycznych, świeckich i różnych duchownych. Po prostu tych, którzy mieli wystarczająco pieniędzy, by wejść w szeregi armii. Rycerze nosili kolczugi, czasem zbroje lamelowe, używali mieczy, szczególnie tych ulubionych przez Sasów o długości od 75 do 100 cm, również włóczni od 2 do 2,5 metra, kiścieni oraz noży bojowych. Chronili się okrągłymi tarczami i prostymi, stożkowatymi hełmami z nosalem nitowanymi w bardzo prosty sposób. Nie była to wyszukana ochrona, ale byli skuteczni w walce wręcz, natomiast gorzej radzili sobie właśnie z tym, co było wielką siłą koczowniczych Węgrów, czyli duża mobilność i manewrowość Azjatów. Czy jednak te łuki refleksyjne i konie i cały ten wschodni styl walki przyczynił się tak naprawdę do wielu druzgocących porażek, głównie Franków wschodnich? No nie do końca, ponieważ sukcesy Węgrów wynikały nie tylko z ich kunsztu niezaprzeczalnie bojowego, ale też z chaosu, który panował w tamtym czasie w Europie. Doszło wtedy do potężnego rozdrobnienia monarchii karolińskiej, rywalizacji książąt i możnowładców, serii wielu wojen domowych i słabości ogólnie również Cesarstwa Bizantyjskiego, które próbowało kontrolować Półwysep Apeniński, ale robiło to nieskutecznie. Zatem brak centralnej mobilizacji i obrony alpejskich przełęczy po prostu ułatwiał najazdy, a sami Madziarzy również skutecznie działali jako dyplomaci, wysyłając swoich ludzi, szpiegów i negocjatorów. Dopiero z czasem, zwłaszcza od panowania Henryka I Ptasznika w Saksonii, Frankowie wschodni zaczęli rozwijać swoją własną konnicę, dobrze wytrenowaną w czasach walk m.in. ze Słowianami połapskimi, gdzie wtedy znacznie wzrosła ich wartość bojowa, co już możemy zobaczyć w bitwie pod Riadę w roku 933, o której również oczywiście nagrałem osobny odcinek. Ale to nie wszystko, bo Frankowie zaczęli opracowywać taktyki obronne, jak m.in. cofnięta obrona, bardzo duża dyscyplina, coś na wzór być może nawet Imperium Romanum i przede wszystkim wykorzystywanie tej pogody, która pozbawiała dużego atutu łuku refleksyjnego, co dało się bardzo mocno we znaki właśnie na Lechowym Polu. Mimo to przez kilkadziesiąt lat węgierskie łuki refleksyjne i mobilna jazda były postrachem dosłownie całej Europy. Ale powoli to wszystko wkrótce już miało się zmienić. Rządy nowego króla Konrada I w drugiej dekadzie X wieku nie odmieniły losów Franków. Najazdy nadal trwały w najlepsze. W roku 913 Arnulf Zły i jeden z palatynów odnieśli wprawdzie wielkie zwycięstwo nad jedną z rzek, gdzie przy życiu pozostało zaledwie 30 Madziarów, lecz był to wyjątek wśród nieustannej grozy pogranicza. Wkrótce Arnulf, buntując się przeciwko królowi, sam znalazł schronienie u dawnych wrogów, co za paradoks można pomyśleć. I rok później zawarł z Węgrami pakt o nieagresji, przynajmniej wobec samej Bawarii, bo dalej Węgrzy mogli atakować co tylko chcieli. 13-letni pokój na południu był jednak tylko ciszą przed kolejną wielką burzą. Od pierwszych dni panowania Ottona I naraził się on możnym swą bezwzględnością i pogardą dla dawnych układów. Zapowiedział on wtedy koniec płaskiej hierarchii ojca, a braci i książąt szczepowych odsunął od władzy, rozdając urzędy według własnego uznania jak mistrz gry w karty, który wszystkim rozporządza. Oczywiście szybko wznieciło to bunt. W roku 937 Niemcy pogrążyły się w rebeliach, które trwały niemal do roku 941. Chaos oczywiście natychmiast wykorzystali wszyscy możliwi sąsiedzi. Słowianie połapscy, Czesi, a nade wszystko ponownie Węgrzy. W roku 937 madziarskie chówce wkroczyły do Saksonii i Turyngii, gdzie napotkały system głębokiej obrony stworzony jeszcze przez Henryka I Ptasznika. Niemcy umiejętnie zwodzili przeciwnika, pozwalając mu zagłębiać się coraz dalej w głąb kraju.
gdzie łupy znikały, a jeńców przecież brakowało. W końcu Otton zmusił Węgrów do starcia nad Renem i zadał im porażkę, lecz niedobitki zdążyły jeszcze spustoszyć Galię i Akwitanię, docierając aż po sam Atlantyk. Wkrótce Węgrzy stali się narzędziem włoskich intryg, bo jeszcze w tym samym roku sojusz z królem Hugonem doprowadził do tego, iż spustoszyli oni południowe Włochy, a nawet słynne Monte Cassino. Niebawem jednak szczęście zaczęło opuszczać w końcu i Madziarów. Rok później oberwanie chmury pod Staterburgiem rozkleiło ich łuki. Niemcy uderzyli bezwzględnie i wielu wybili. Inna kolumna, zdradzona przez przewodnika, wpadła w zasadzkę pod Dromlin i została wyrżnięta. Choć źródła różnią się w datowaniu, to jednego możemy być pewni. Odtąd Węgrzy unikali Saksonii i Turyngii. Następne lata przyniosły zwrot ku Italii. Tam wykorzystywali ich zwaśnieni możnowładcy, płacąc ogromne sumy za sojusz. Lecz i tu nadeszły ciężkie chwile. W roku 943 na Welserheit książę Bawarii Bertold rozbił ich wojsko w wielkiej bitwie, co uznano za punkt zwrotny w walce z koczownikami. Po latach względnego spokoju Niemcy ponownie pogrążyły się w chaosie. Ambicje syna Ottona, Ludolfa i faworyzowanie przez króla brata Henryka doprowadziły w końcu do otwartego buntu. Miasta płonęły, a Moguncja i Ratyzbona stały się arenami długich oblężeń. Właśnie w tej chwili na scenę ponownie wkraczają Węgrzy. W marcu roku 954 jeden z wodzów poprowadził tysiące konnych łuczników w głąb Bawarii. Kroniki milczą o wielkich zniszczeniach, no bo jakżeby inaczej. Ale wyniszczona wojną domową kraina nie miała też z drugiej strony już czym kusić. Buntownicy otwarcie współpracowali z Madziarami, wskazywali im drogi, dawali przewodników, przyjmowali ich z honorami i otwartością. Ludolf i Konrad Czerwony nie tylko obdarowywali najeźdźców darami, lecz także sprzymierzyli się z nimi przeciw własnemu królowi. Teraz widzimy, jak słabym tworem w tamtym czasie była Frankonia Wschodnia, czyli późniejsze Niemcy. Tak Węgrzy ruszyli w głąb owych Niemiec, a ich łuki rozbłysnęły na niebie Lotaryngii po raz kolejny. Ale deszcze, gaszące łuki i wypad obrońców obróciły rajd w pasmo klęsk. Z wielkimi stratami, tysiącami trupów i chmarą zbiegłych jeńców Węgrzy tym razem powrócili do Kotliny Panońskiej. Ten nieudany najazd ujawnił też z drugiej strony kryzys całego systemu madziarskiego. Rabunek, trybuty i wyprawy łupieszcze nie dawały już nadziei na przyszłość. Węgierscy wodzowie stanęli wobec pytania, czy państwo w ogóle zdoła przetrwać w takiej formie jakiś dłuższy czas. Gdy w roku 955 Madziarzy ponownie ruszyli na południowe Niemcy, było jasne, że to jest tym razem bój chyba o wszystko. Ostatni zryw przeciw całej jednoczącej się zachodniej Europie pod sztandarami Franków. W 955 roku armia węgierska ruszyła na zachód. Pod koniec czerwca tegoż roku nad Enzą zebrała się olbrzymia armia węgierska, 20 tysięcy konnych łuczników, kilkanaście tysięcy słowiańskiej piechoty i tabory ze sprzętem oblężniczym. Dowodził nią Horka i książę Lel oraz Sur, prawnukowie Arpada. 1 lipca ruszyli przez Dunaj. Najazd miał dwie twarze. Powolny marsz piechoty i machin ku Augsburgowi oraz błyskawiczne zagony konnicy, które zalały dosłownie całą Bawarię. Łucznicy, siejąc pożogę, dotarli aż pod Salzburg i Ratyzbonę. Spłonęły wsie, kościoły, pola, a nawet całe lasy. Taktyka spalonej ziemi miała pozbawić Niemców jakichkolwiek zapasów. Tymczasem rycerstwo niemieckie wycofało się za Dunaj, zbierając siły w innych twierdzach. Garnizony biskupich miast, wspierane przez miejscową ludność, nękały mniejsze oddziały Madziarów. Tak działał system głębokiej obrony. Ale szerokim łukiem wojny Węgrzy zdawali się dyktować warunki. Na początku sierpnia piechota dotarła pod Augsburg. Jeden z wodzów węgierskich rozłożył główny obóz, a liczne mniejsze ciągnęły się wzdłuż Lechowego Pola. Już pierwszego dnia spróbowano rozpoznać i podpalić przedmieścia. Po raz kolejny płonęły chrześcijańskie kościoły, ale rozczarowani, że miasto nie padło z marszu, Węgrzy pustoszyli okoliczne wsie.
I tak 8 sierpnia, pełni pychy, szykowali się do generalnego szturmu. Najazd Węgrów wywołał panikę wśród ludności. Ucieczka w góry, lasy i do miast otoczonych murami była jedynym ratunkiem. Augsburg, jedno z największych miast zagrożonego regionu, znalazł się w pułapce. Czy garnizon wytrzyma oblężenie i doczeka odsieczy króla Ottona I? Wszystko zależało od morale obrońców, zdolności dowódczych i stanu fortyfikacji, które były niszczone przez stulecia wojen. Biskup Ulryk, powołany w roku 923, starał się naprawić te fortyfikacje, ale obowiązki polityczne i kościelne ciągnęły go w różne strony. Posiadając ogromne majątki, mógł wystawić setki rycerzy i odgrywał znaczącą rolę w tamtejszej polityce. Sprzyjał Ottonowi I w konflikcie z potężnym rodem Luitpoldingów. Mimo wysiłków Ulryka na początku sierpnia, gdy pod Augsburg podeszła armia Węgrów, fortyfikacje były nadal niewystarczające, niskie, bez wież i w części zrujnowane. Jedyną siłą obrony była odwaga samych ludzi. Miejscowe milicje, rycerze Ulryka i wsparcie Dietpolda oraz kilku wasali. Biskup objął dowództwo, pieczołowicie podsycając morale i przygotowując miasto na nadchodzące starcie z najeźdźcą. Na początku sierpnia Węgrzy otoczyli Augsburg szczelnym kordonem i przystąpili do pierwszego generalnego szturmu. Obrońcy rwali się do walki, chcieli wypadów jazdą pancerną, ale Ulryk zdecydowanie sprzeciwił się takim pomysłom. Najważniejsze było utrzymanie murów i dotrwanie do nadejścia królewskiej odsieczy. Biskup, niemal dwumetrowy, wjechał na bojowym rumaku w sam środek rwących się do boju rycerzy, odziany jedynie w liturgiczną szatę i z pastorałem w ręku, przekonując ich do pozostania na murach. Skoncentrował też obronę na bramach. Południową nakazał zawalić, lecz główny atak Węgrzy skierowali na wschodnią bramę. Rozgorzała w końcu krwawa walka, w której obrońcy z determinacją odparli jednak napastników, a Ulryk nieustannie podtrzymywał ich morale z Pismem Świętym w ręku. Po kilku godzinach bitwy w decydującym momencie zginął głównodowodzący atakiem Węgrów, a widok poległego wodza spowodował chaos w szeregach atakujących. Wkrótce wycofali się do obozu, niosąc ciało swojego dowódcy. Obrońcy nie zaznali jednak spokoju. Całą noc naprawiano zniszczone mury, wzmacniano wały i budowano prowizoryczne konstrukcje, podczas gdy kobiety i zakonnice modliły się o ratunek dla miasta. Następnego dnia porankiem, po mszy i przemowie Ulryka, obrońcy ponownie zajęli stanowiska. Węgrzy wznowili szturm, używając machin oblężniczych, lecz ich zapał słabł, a ciśnienie dowódców smagających własnych wojowników batami nie przynosiło oczekiwanego efektu. Decydowany zwrot nastąpił, gdy rozległ się róg bojowy Lela. Węgrzy przerwali atak, wycofując się do obozu, gdyż dotarły wieści, że oto Otton I wyruszył z Ulm i zbliża się z wielką armią. Zdobycie Augsburga zeszło w tej chwili na drugi plan, a Ulryk wysłał większość rycerstwa w kierunku nadchodzącej odsieczy, przygotowując się na walne starcie. Na początku lipca roku 955, gdy węgierscy posłowie opuścili dwór Ottona w Magdeburgu, dotarły do króla alarmujące wieści o wielkiej armii najeźdźców, która rozlała się po Bawarii. Natychmiast ogłoszono mobilizację wszystkich wasali, książąt, grafów, biskupów i możnych, którzy mieli zebrać swoje oddziały i stawić się pod rozkazami króla. Otto wyruszył na południe z niewielką grupą saskich rycerzy i osobistą gwardią. Po drodze dołączyły do niego kolejne jednostki, w tym margrabia Gero z własnym kontyngentem i słowiańskimi, a jakże, wasalami. Król nie znał dokładnych planów Węgrów. Czy celowali w Bawarię, czy zamierzali posunąć się dalej na zachód. Zwiadowcy wskazywali jednak, że główne zagrożenie skierowane było właśnie w Augsburg. Otto zdecydował, że punkt koncentracji armii będzie w Ulm, strategicznie położonym, chronionym przez las, miejscu, który odbierał Węgrom przewagę łuczników i pułapek. Kontyngent królewski, dowodzony przez samego Ottona, liczył około 3000 jazdy pancernej. W sumie armia niemiecka mogła liczyć od 15 do 20 tysięcy wojowników. Brakowało jednak najbliższej rodziny króla. Brat Henryk leżał ranny w Ratyzbonie, syn Ludolf rekonwalescował
po rebelii, a Bruno, arcybiskup Kolonii, strzegł Lotaryngii. 7 sierpnia armia Ottona ruszyła w końcu pod Augsburg z królewskim legionem na czele, chorągwią archanioła Michała i z włócznią świętego Maurycego w ręku samego króla. Kolumna przemierzyła około 75 km w stronę oblężonego miasta, zatrzymując się na krótki wypoczynek tylko w 2 miejscach. Wieści o marszu Niemców, jak mówiłem wcześniej, dotarły w końcu i do Węgrów, łącząc oba wątki kampanii. Wczesnym rankiem 10 sierpnia w obozie niemieckim narastała gorączkowa przedbitewna krzątanina. Wojsko sprawnie przywdziało zbroję i przygotowało konie, a następnie wzięło udział w uroczystej oczywiście, a jakżeby inaczej, mszy ku czci świętego Wawrzeńca. Takie święto podnosiło morale chrześcijańskich rycerzy. Wierzono bowiem, że patron przynosi powodzenie w walce. Czyżby echa pogańskich wierzeń? Po mszy i sakramentach rycerze złożyli ślubowanie lojalności i pomocy sobie nawzajem, po czym ruszono w kierunku dalszym, nie czekając na nic. Pośpiech wynikał z rosnącego światła dnia i ryzyka ostrzału przez węgierskich łuczników. Zwiadowcy bowiem donieśli Ottonowi, że siły węgierskie przygotowały, jak zwykle, zasadzki w dolinie rzeki, na wschodnim krańcu lasu, licząc na ostateczne unicestwienie całej niemieckiej armii. Węgrzy, dowodzeni przez Horkę, przygotowali skomplikowaną taktykę. Zakładali, że Niemcy przejdą rzymską drogą przez las, wzdłuż której kolumna maszerującego wojska była ograniczona w manewrach. Przy wyjściu z lasu czekała piechota węgierska, a za nią konnica w Półksiężycu. Drugi oddział, wcześniej wysłany w kierunku innej miejscowości, miał zaatakować tyły Niemców, uderzając na ostatni ich legion eskortujący tabory w odpowiednim momencie. Węgrzy liczyli na panikę obrońców, brak możliwości przegrupowania wąskiej kolumny i ostateczne rozbicie sił Ottona I. Otto I, świadomy zagrożenia, postanowił ruszyć szybko przez las, by wyjść na otwartą przestrzeń i ustawić legiony w szyku bojowym. Armia niemiecka maszerowała w kolumnach. 3 legiony bawarskie z przodu, następnie legion Franków pod dowództwem Konrada Czerwonego, 5. legion królewski z samym Ottonem i jego drużyną, za nimi 2 legiony szwabskie, a na końcu tabory eskortowane przez legion czeski. Widukind podkreślał: w 8. znajdowało się 1000 wyszukanych czeskich wojowników, uzbrojonych świetnie, lecz pozbawionych szczęścia. Ich zadaniem było chronienie taborów, zgodnie z zasadą Wegecjusza, że najlepsze oddziały zamykają kolumny. I gdy ostatni szwabski legion wszedł do lasu, tabory i czeski legion pozostały w tyle. Na to właśnie czekali ukryci Węgrzy. Łucznicy z 3 stron toczyli Czechów, wywołując panikę i masakrę. Wielu padło, część uciekła lub dostała się w niewolę. Legion szwabski dowiedział się o sytuacji i ruszył z pomocą, ale również napotkał kolejny ostrzał. Węgrzy z początku kontrolowali sytuację. 3 legiony niemieckie były w rozsypce, jednak frontowe legiony niemieckie wyszły z lasu w pełnej gotowości, nie ulegając żadnej panice. Otto I rozkazał Konradowi Czerwonemu przeprowadzić kontratak. Konrad zebrał młodych wojowników i gwałtownie uderzył na tyły Węgrów, którzy w tym momencie, przekonani o zwycięstwie, zapomnieli o dyscyplinie i zajęli się grabieżą taborów. Widukind opisał to dramatycznie. Po tym, jak zajęte rabunkiem oddziały węgierskie zostały wybite, powrócił książę Konrad ze zwycięskimi sztandarami z powrotem do króla. Węgrzy nie mieli pojęcia, co wydarzyło się po drugiej stronie lasu, a ich brak dyscypliny przesądził tak naprawdę o dalszym fatalnym przebiegu bitwy. Otto ustawił swoje wojska starannie. Na przedzie 3 legiony bawarskie, znane z doświadczenia w walce z Węgrami, wysokiego morale. Druga linia obejmowała po lewej Franków, po prawej legion królewski z samym królem po środku. Trzecią linię tworzyły resztki szwabskich legionów i Czechów. Niemcy zajmowali strategicznie korzystne pozycje, zabezpieczeni lasem od tyłu i skalistymi wzniesieniami po lewej. Węgrzy ustawili piechotę z przodu, kawalerię ponownie w szyku Półksiężyca. Między armiami płynęła rzeka. Prowiantu mieli pod dostatkiem, więc nie spieszyli się do walki. Natomiast Otto I musiał rozpocząć starcie, aby ratować Augsburg i swoją spustoszoną krainę. Według Widukinda król wygłosił płomienną przemowę, która brzmiała tak:
Sami widzicie, moi rycerze, że w tak trudnym położeniu zachować się musimy odważnie. Dotąd walczyłem w pełni chwały waszymi niezmordowanymi rękoma i zwycięskim orężem. A teraz miałbym na własnej ziemi stchórzyć i uciec? Wiem, że oni przewyższają nas liczebnie, ale nie męstwem i nie uzbrojeniem. Następnie, dzierżąc włócznie świętego Maurycego, ruszył do ataku na przedzie. Sama bitwa była krwawa, a źródła pisane kwitują ją dość lakonicznie. Co odważniejsi spośród wrogów stawiali początkowo opór. Po tym jednak, jak zauważyli, że część z nich ucieka z pola walki, dostali się pomiędzy naszych ludzi i zostali wybici. Węgrzy liczyli na podstęp, prowokując Niemców słabo uzbrojoną piechotą pośrodku pola. Mieli osaczyć ich półksiężycem konnicy, a w razie niepowodzenia symulować ucieczkę. Otto i jego doradcy jednak tym razem przewidzieli i te zamiary. Trzecia i czwarta linia Czechów i Szwabów, poprzedzone i piesze, ruszyły na węgierską piechotę, a dołączył do nich środkowy legion bawarski. Niemcy, chronieni tarczami w formacji przypominającej rzymskiego żółwia, zbliżali się do wroga. Pomimo strzału Węgrów straty były znikome. Szarża jazdy pancernej Ottona uderzyła na skrzydło półksiężycowego wroga, zmuszając konnych łuczników do rozciągnięcia linii i dezorganizując tak naprawdę ich ostrzał, a warunki atmosferyczne, rosnąca wilgotność i upał dodatkowo osłabiały skuteczność węgierskich łuków refleksyjnych. W miarę jak niemiecka piechota maszerowała, Otto poderwał swój legion królewski. Konrad Czerwony uderzył frankami na lewe skrzydło wroga, a pancerni Ottona spychali konnicę w stronę centrum, gdzie piechota Węgrów znalazła się w pułapce. Węgrzy zaczęli wycofywać część konnicy, pozostawiając piechotę na pastwę losu. Wiele utonęło w rzece, inni padli ofiarą Niemców lub spalonej lokalnej zabudowy. Główne zwycięstwo przypadło Niemcom, choć Węgrzy uratowali sam trzon armii. Gerhard odnotował powrót licznych oddziałów węgierskich na przedpole Augsburga, co wzbudziło ponownie obawy mieszkańców. Ale Węgrzy skierowali się nie na miasto, tylko na most na Dunaju. Otto zajął węgierski obóz, uwolnił jeńców i zagarnął tabory, wjeżdżając do Augsburga witany owacyjnie. Nad regionem rozpętały się burze. Natura już dopełniła swojego dzieła. Ale tak naprawdę straty po niemieckiej stronie były kolosalne i dotkliwe. Poległ sam Konrad Czerwony, kolejno wielu grafów. Rycerze jednak, uniesieni zwycięstwem, okrzyknęli Ottona ojcem ojczyzny i cesarzem, zapowiadając niejako jego koronację w roku 962. Tak naprawdę bitwa trwała jednak jeszcze przez 2 dni, a los kampanii wcale nie został ostatecznie rozstrzygnięty. A jak było z ucieczką Węgrów? Bitwa stoczona 10 sierpnia zakończyła się raczej klęską wojsk węgierskich. Już od południa pogoda stawała się bardzo nieprzyjazna dla nich, bardzo gwałtowna. Upał, wysoka wilgotność, miejscami pierwsze burze i deszcz, a wieczorem nad Bawarią rozpętało się prawdziwe, klimatyczne piekło. Następnego dnia szalałe ulewy, burze, grzmoty, błyskawice, powodując powodzie i zalanie całych połaci kraju. Otto I, dostrzegając nadciągający żywioł i kocioł, wydał rozkazy do garnizonów, aby nie przepuszczać węgierskich oddziałów próbujących przedostać się na wschód. Rozkaz brzmiał: zniszczyć bez wyjątku każdy wałęsający się w okolicy oddział koczowników. Szalejące burze i powodzie odcięły Węgrów od wschodnich dróg, a silne, obsadzone garnizony blokowały dostępne już przeprawy. Niemiecka piechota i rycerstwo postępowały ostrożnie, ale skutecznie, praktycznie unicestwiając węgierską armię w ciągu 2 dni. Bitwa na Lechowym Polu miała bardzo wielkie znaczenie militarne oraz geopolityczne dla całych dziejów Europy Środkowej. Jej wielki dramatyzm wynikał z ogromnej liczby walczących wojsk, strategicznej finezji bitewnych manewrów węgierskich, oblężenia miast oraz liczby poległych bojowników. Kronikarze oczywiście rozpisywali się o wielkim niemieckim zwycięstwie Ottona I nad przeważającymi siłami Węgrów, ale ja tutaj nie byłbym tak pewny, że to zwycięstwo było zwycięstwem, a raczej było pewnego rodzaju patem, jednak z bardzo wielkimi konsekwencjami dla samych późniejszych Niemców, Węgrów i oczywiście dla
polskich Piastów. Również trzeba powiedzieć, że nie była to walka chrześcijaństwa z pogaństwem. Węgrzy już od lat 40. X wieku tak naprawdę otworzyli kraj na chrystianizację, ponieważ działał u nich jeden z biskupów, chrzcili się członkowie rodu Arpada i również już od tamtego czasu zaczęły powstawać pierwsze kościoły. Zatem kampania roku 955 była bardziej desperacką próbą wojenną, a nie inwazją pogaństwa, bardzo podobną w swej istocie do desperackiej próby Franków sprzed ponad pół wieku w inwazji na Wielkie Morawy. Ale triumf Ottona był bardzo istotny dla samych późniejszych Niemiec. Pozwolił on w końcu na konsolidację rywalizujących księstw w jeden organizm państwowy, polityczny. Wzmocnił też ich poczucie narodowe i zintegrował wiele podzielonych regionów, które wcześniej korzystały na sojuszu z Węgrami, by podważać władzę saskiego króla. Zwycięstwo umożliwiło Ottonowi realizację politycznych też osobistych ambicji. Dostał on koronę cesarską. Przypomnieć też należy bohaterską rolę biskupa Ulryka, broniącego Augsburga, co doskonale uwidacznia nam współdziałanie Kościoła w militarnych i politycznych sukcesach przyszłych Niemiec. Zatem rola Kościoła tylko rosła. Dla Węgrów natomiast wynik bitwy pod Lechowym Polem oznaczał innego rodzaju przełom. Z koczowniczego trybu życia przeszli na osiadły, przyjmując chrześcijaństwo łacińskie, pozwalając mu jednocześnie dalej ekspandować w kierunku wschodnim, gdzie toczyło oczywistą rywalizację z Konstantynopolem. Przegrana przyspieszyła też reformę polityczną, odsuwając od władzy niektóre rody Arpada na rzecz innych. W rezultacie Węgry rozpoczęły współpracę dyplomatyczną z wieloma sąsiadami i zaczęły uczestniczyć w międzynarodowym handlu. Jednocześnie również wtedy redefiniując stosunki z Cesarstwem Bizantyjskim w kwestii płacenia trybutów i samej przecież chrystianizacji. Efektem bitwy na Lechowym Polu było zakończenie najazdów węgierskich na Niemcy, co pozwoliło im ustabilizować granicę cesarstwa i umożliwiało ekspansję niestety Niemcom polityczną i zapewne też militarną na regiony dalsze Europy Środkowej. I oczywiście mam tutaj na myśli obszar przyszłej organizacji Piastów. Konsekwencje militarne i polityczne zwycięstwa Ottona stworzyły pewne warunki, w których wschodnie księstwa mogły funkcjonować w kontekście dominacji niestety niemieckiej i chrześcijańskiej, jednocześnie czerpiąc pewnego rodzaju inspirację z niemieckiej organizacji państwowej i kościoła rzymskokatolickiego, łacińskiego. Zatem wynik bitwy pod Lechowym Polem był na pewno pozytywny dla Niemców, pomimo ogromnych strat i w zasadzie nierozstrzygniętego konfliktu. Musimy pamiętać, że wiele elit niemieckich poległo na polu bitwy, ale również nie zapominajmy o tym, że wiele właśnie elit węgierskich również straciło życie, a niektórzy dowódcy zostali ostentacyjnie powieszeni w Ratyzbonie. Co jednak z konsekwencjami dla Piastów? Być może nie jest to oczywiste, ale bitwa ta pośrednio wpłynęła na kształtowanie się właśnie tej organizacji, które być może zaczęło zwracać uwagę na wzrost niemieckiej potęgi i nadchodzącą wkrótce albo rywalizację, albo ukorzenie się przed cesarzem. Być może Mieszko wiedział, że pozostanie przy pogańskiej wierze zacznie go tylko marginalizować i że nie da się tak naprawdę zwalczyć Franków wschodnich, gdzie jeśli Węgry na początku nie były zagrożeniem, to na pewno w tej sytuacji nie mogły stać się też sprzymierzeńcem jako nowi chrześcijanie. Mieszko być może w tym momencie zaczął rozumieć, że upadek Wielkich Moraw, wycofanie się Węgrów i rosnąca siła chrześcijaństwa może mu pomóc, jeśli niestety, powiedzmy to sobie szczerze, ukorzy się przed cesarzem niemieckim, ewidentnie rosnącym w siłę. Ale jak wiemy, zastosował on bardzo sprytny manewr, przyjmując chrześcijaństwo ze strony czeskiej. Co jeszcze mógł w tym aspekcie dostrzec nasz pierwszy Piast? Zobaczył, że wejście Węgier w stosunki polityczne i gospodarcze do Europy Zachodniej mogło mu przynieść przecież korzyści. Dokładnie takie same, jakie Węgry zaczęły odczuwać po chrystianizacji. Zatem czy bitwa na Lechowym Polu nie miała znaczenia dla Piastów? Moim zdaniem oczywiście miała, być może nie bezpośrednie, ale pośrednie na pewno. Poza tym wynik tej bitwy militarnie też miał znaczenie dla Piastów. Jeśli kiedykolwiek mogłoby dojść do konfliktu zbrojnego z Cesarstwem Niemieckim, Mieszko mógł zostać zagrożony tylko od strony zachodniej, ponieważ na południu te granice się ustabilizowały, a Niemcy
nigdy nie weszli na terytoria Panonii i nie mogli zagrozić państwu od południa, czego doskonałym przykładem choćby była najświeższa historia II wojny światowej, kiedy zostaliśmy zaatakowani również od południowej strony naszego kraju. Zatem czy bitwa na Lechowym Polu miała znaczenie i konsekwencje dla pierwszych Piastów? Moim zdaniem oczywiście miała i z pewnością dała do myślenia pierwszemu naszemu władcy, jak rozegrać Niemcy na swoją korzyść.